Witajcie kochani. Dzisiaj tematem filmu jest zimowe pudełeczko. Projekt budżetowy w nieco rustykalnym klimacie. Zapraszam do oglądania. Przed przystąpieniem do zdobienia pudełko opaliłam i wyszczetkowałam. Opalone i wyszczotkowane pudełko wygląda tak i przed malowaniem muszę je jeszcze odpylić. Wieczko pudełka maluję na biało farbą akrylową. Dół i wnętrze pudełeczka maluję białą bejcą. Nie jest ona jakoś super napigmentowana, dlatego kolor nie będzie intensywny, natomiast delikatnie rozjaśni mi całą pracę. Serwetkę rozwarstwiam i przyklejam do wieczka pudełka klejem do decoupage. Przed przyklejeniem serwetki sprawdzam, jak otwiera się pudełeczko, aby nie przykleić jej do góry nogami albo bokiem. Takie duże fragmenty serwetek zwykle przyklejam w ten sposób. Smaruję powierzchnię przedmiotu klejem do decoupage, następnie układam na nim serwetkę i dociskam przez folijkę. Potem usuwam folijkę i kolejny raz smaruję od góry klejem. Taka metoda klejenia pozwala uniknąć wielu zmarszczek. Serwetkę wystającą poza wieczko pudełka usuwam papierem ściernym pociągnięciami od góry do dołu, a następnie zabezpieczam pracę lakierem. Wszystkie narożniki pudełeczka delikatnie bielę. Mieszam ze sobą farbę białą i brzoskwiniową, dodaję nieco wody i taką mieszanką ochlapuję pudełeczko. Sklejkowy napis maluję bejcą w kolorze popiel jasny. Kiedy bejca jest już sucha, bielę napis.
Po wyschnięciu białej farby zabezpieczyłam napis lakierem, a teraz przyklejam go do pudełeczka. Następnie do wieczka pudełka dokręcam uchwyt. Aby uchwyt pasował mi do ogólnej kolorystyki pudełka, jego również traktuję białą farbą. Na koniec doklejam do uchwytu kokardkę ze sznurka. W środku pudełeczka na wieczku odrysowuję sobie kształt bombki, a następnie maluję to miejsce na białą farbą akrylową. Serwetkę przyklejam do pudełka klejem do dekupaż. Na koniec w środku pudełka doklejam sklejkową ramkę w kształcie bombki. Do ramki doklejona jest kokardka ze sznurka, a samą ramkę zostawiłam w naturalnym kolorze. Gotowe pudełeczko prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich użytych materiałów znajdziecie w opisie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie też o klikaniu w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie nowych filmów na moim kanale.